Szymon Hołownia na dobre wynosi się z polskiej polityki i jakie pozostawia po sobie dziedzictwo, poza spadkiem w postaci posłów, którzy teraz szukają nowych klubów, nowych partii, w których mogliby się odnaleźć po upadku Polski 2050. No i przede wszystkim, czy będzie nowy Hołownia, czy będzie nowa partia centroliberalna. O tym wszystkim dzisiaj w Przeglądzie Politycznym, który poprowadzę ja. Witam Was wszystkich serdecznie. Rafał Buca, Nowy Ład. Przejdźmy od samego początku. Szymon Hołownia już od wyborów prezydenckich jest przedstawiany nie jako punkt odniesienia, polityczny reprezentant jakiegoś politycznego stronnictwa, jakichś poglądów, a raczej jako spadająca gwiazda, która powoli znika z politycznego widnokręgu. Najpierw żartowano z marszałka promocyjnego, który w wyborach prezydenckich zdobył taką prowokujący żarty wynik 4,99%, dając się wyprzedzić nie tylko Sławomirowi Mentzenowi i kandydatom PO-PiS-u, ale również Grzegorzowi Braunowi, a przy tym mając tuż za kołnierzem, tuż za plecami Adriana Zandberga i jeszcze nieco dalej Magdalenę Biejat. Dla polityka, który w 2020 roku był czarnym koniem, o którym wszyscy mówiono i który zrobił te 14% wówczas, niecałe, to był drastyczny spadek. Zwłaszcza, że później, w 2023 roku, to współtworzył trzecią drogę, która utorowała drogę do zmiany rządu, utorowała drogę do nowej władzy, i również zdobyła bardzo wysoki wynik, już ponad 14%. Też Szymon Hołownia był przedstawiany jako ten, który zatrzymał tę złą konfederację, którą tak straszono wówczas. I nie bez powodu, ponieważ pamiętamy, jakie wyniki sondażowe miała wówczas Konfederacja tuż przed wyborami w 2023 roku i to były te wyniki, które osiągnęła właśnie Trzecia Droga. Konfederacja utraciła na rzecz Trzeciej Drogi, na rzecz bardzo udanego marketingowego projektu, utraciła to miano partii wówczas takiego neutralnej partii, która zajmuje się gospodarką, która idzie ku temu centrum po tak zwanych normalsów, zmęczonych trochę PiS-em, zmęczonych trochę Platformą. Na dłuższą metę okazało się, że Konfederacja nie może być po prostu taką partią. I Trzecia Droga zakończyła jej marsz w tę stronę i chyba to koniec końców Konfederacji wyszło na zdrowie, mimo że teraz dysponuje znacznie mniejszym klubem niż na pewno ma apetyt, ale to za 2 lata może też się zmienić. Wracając do Trzeciej Drogi, w jednym z ostatnich sondaży, w których w ogóle Trzecia Droga była notowana, bo wiemy, że już od kilku miesięcy Trzecia Droga nie istnieje, w czerwcu 2025 roku, kiedy była jedna z ostatnich, w zasadzie ostatnia średnia sondażowa liczona do Trzeciej Drogi, to miała wówczas ta partia, ta koalicja PSL-u i Polski 2050 zaledwie 5%. Aktualnie Polska 2050 ma to poparcie poniżej progu wyborczego i według sondaży, które sprawdzałem, według ich średniej sondażowej w okolicach 3%, więc najlepsze czasy Hołownia ma już za sobą, jego partia również. Pamiętamy, kiedy osiągał on te szczyty, to było zaraz po wyborach w 2023 roku, o których wspomniałem, został marszałkiem Sejmu i korzystając ze swoich zdolności, mówiąc kolokwialnie, gasił on posłów PiS-u, czasem też Konfederacji i to był taki moment, kiedy Hołownia mógł jak najbardziej uwidocznić to, co jest jego największym plusem, a mianowicie duże zdolności oratorskie, zdolność do takiego szybkiego reagowania kontrą słowną. Jako marszałek Sejmu po prostu mógł rozstawiać tych posłów, którzy chcieli przemawiać, robić cokolwiek poza regulaminem. Wtedy wiemy, że pojawiło się to pojęcie Sejmflixa, czyli tego, że liberalni mieszkańcy miast zbierali się nawet w kinach, żeby oglądać posiedzenia Sejmów i może dla nas to wydaje się żałosne, niemniej to było zjawisko, które rzeczywiście było całkiem powszechne. I Szymon Hołownia notował bardzo wysokie wskaźniki, nawet zaufania publicznego, cieszył się bardzo wysokim poparciem i to był ten jego czas, to był absolutnie szczyt popularności Szymona Hołowni i on się jak najbardziej w tym spełniał. Tylko w pewnym momencie ta emocja antypisowska zaczęła wygasać, bo też ile można grać antypisem, kiedy się już zaczyna rządzić. Szymon Hołownia stał się koalicjantem w koalicji rządzącej Polską, więc już nie było co tym pisem straszyć, bo on już nie był przy władzy, więc ta emocja antypisowska zaczęła wygasać. Gaszenie pisowców w Sejmie przestało już być tak atrakcyjne, i czekano na
realne efekty władzy Szymona Hołowni, na wprowadzanie postulatów. No i gdy minął ten czas przejściowy, okazało się, że jest źle, ponieważ ludzie Donalda Tuska nie chcieli dopuścić Polski 2050 do realizacji swoich postulatów. Do tego dochodziło do pierwszych takich fikołków Szymona Hołowni, mocnych wolt, w sensie mówienia dosłownie przeciwnego zdania niż to, które wcześniej reprezentował. No bo na przykład w sprawie ochrony polskiej granicy wcześniej Szymon Hołownia atakował Straż Graniczną i wpisywał się w ten taki cały liberalny lament o tym, że ola Boga, co ci strażnicy graniczni robią na tej granicy. Nie będę cytował niektórych patocelebrytów, którzy się wtedy wypowiadali, no ale wiemy, jaka wtedy była wielka panika i święte oburzenie, a już gdy był u władzy, no to zaczął mówić wprost, że Straż Graniczna ma prawo strzelać. Więc jak to się perspektywa zmienia, gdy się dochodzi do władzy. Jednak wyborcy też nie są ślepi, widzą pewne te wolty, widzą pewną niekonsekwencję, a przy tym w wielu kwestiach takich jak na przykład kwestie rozwojowe, gospodarcze, bo czy ktoś w ogóle jest w stanie dzisiaj powiedzieć, jakie poglądy na gospodarkę ma Polska 2050? Kiedy ona startowała, no to mówiła przecież o zwiększeniu nakładów na szkolnictwo, na ochronę zdrowia, by później stać się partią, która najmocniej lobbowała za obniżką składki dla przedsiębiorców, która w efekcie przełożyła się przecież na mniejsze wpłaty do budżetu ochrony zdrowia. No wiadomo, że ma też wielu polityków bardzo liberalnych, takich jak na przykład Ryszard Petru, ma tam silne to skrzydło liberalne, ale ma też przecież posłów lewicowych, posłów, którzy jednoznacznie wywodzą się z ugrupowań lewicowych, czy to z tego bardziej liberalnego skrzydła Platformy Obywatelskiej, czy też z środowisk takich proekologicznych, no bo też wiemy, że to było jedno z haseł, to właśnie tak zwana rozsądna transformacja energetyczna, haseł, na których Hołownia do polityki wchodził. Więc tak naprawdę partia Polska 2050 nie wiedziała, kogo reprezentuje, nie wiedziała, jakie poglądy reprezentuje, nie wytworzyła stałego elektoratu, a nie da się bez twardego, stałego elektoratu w polityce w ogóle funkcjonować. Taki stały elektorat, twardy elektorat ma PiS, ma go Platforma, ma go już też Konfederacja od jakiegoś czasu, ma go też nawet w jakimś węższym oczywiście zakresie Korona Grzegorza Brauna. Ale Polska 2050 absolutnie tego elektoratu nie stworzyła, co pokazuje ten poziom niezrozumienia dla decyzji politycznych Szymona Hołowni, który sam przecież kilka dni temu napisał, że kiedy on jeździ do dużych miast, to go pytają, czemu kolaboruje z Kaczorem, a kiedy jedzie do mniejszych miejscowości, to go pytają, no ale czemu z tym Tuskiem? Że pan nie mówi tak źle, ale czemu z tym Tuskiem? Więc to jest duży problem, ta tożsamość, taka niejednorodna tożsamość Szymona Hołowni, zwłaszcza, że to był też polityk, który przez wiele lat reklamował się, znaczy nawet aktywizm podejmował jako aktywista taki katolicki, publicysta katolicki, wiadomo, w duchu tego liberalnego katolicyzmu, ale jednak sprzeciwiał się aborcji, mówił o tym też otwarcie. Jest słynny wywiad z Wojciechem Cejrowskim, polecam, Szymona Hołowni, gdzie on jednoznacznie mówi, że jest przeciwko aborcji, więc aborcja powinna być zakazana. A teraz niedawno mieliśmy ten też nieszczęsny postulat darmowej antykoncepcji dla kobiet, nad którym chyba nie ma co się przesadnie rozwodzić, no bo myślę, że nasi widzowie zdają sobie sprawę z tego, że dawanie darmowej antykoncepcji dla kobiet i to jeszcze w wieku najlepszym do tego, by mieć dzieci, przez państwo, które obecnie znajduje się w stanie katastrofy demograficznej, jest czymś po prostu błędnym, głupim i czymś, na co nie powinny być przeznaczane nasze podatki, zwłaszcza, że wiele młodych kobiet pisze o tym, mówi o tym otwarcie, że bardzo często teraz antykoncepcja jest przepisywana w nadmierny sposób i nie są one ostrzegane często o negatywnych skutkach przyjmowania antykoncepcji. Często też wiążą się z tym problemy związane z bezpłodnością, ale to nie na ten temat. Wróćmy do Szymona Hołowni. Tylko wspomniałem o tym, bo jest taki jeden z jaskrawych postulatów, w którym chyba trochę Polska 2050 teraz próbowała się odbić, zwrócić na siebie uwagę, że jest w stanie wyjść z jakąś polityczną inicjatywą, ale w odbiorze publicznym spotkała się z mocną krytyką. I nie bez powodu, bo jest to po prostu postulat głupi, szkodliwy z perspektywy państwowej. No i właśnie, dziś w zasadzie Szymon Hołownia stał się wrogiem z bohatera Koalicji Obywatelskiej, no po słynnej rozmowie z górą PiS-u, gdzie spotkał się z przedstawicielami PiS-u,
No i wówczas został okrzyknięty jako kolaborant, jako zdrajca, no bo przecież on zatwierdził, w sensie nie sprzeciwił się temu, by nie uznać wyboru prezydenta Karola Nawrockiego na głowę państwa, jak on sam powiedział, nie zgodził się na dokonanie zamachu stanu, za co no, widać, w jaki sposób potraktowały go media związane z Koalicją Obywatelską. No i koniec końców doprowadziło to do sytuacji, w jakiej on się teraz znajduje, że ani nie ma swojego stałego elektoratu, ani nie jest w zasadzie po żadnej z tych stron, no bo jest już wyklęty też po tej stronie Koalicji Obywatelskiej. Trzecia droga też okazała się po prostu oszustwem politycznym, no bo na samym początku no był jednoznacznie, nadal jest współtworzącym obóz polityczny z Koalicją Obywatelską, więc ta cała narracja, której też zabrał wyborców Konfederacji o tym, że jest on alternatywą i przeciwko PiS-owi, i przeciwko Platformie, no okazała się po prostu fałszywa, no bo stał się częścią jednego z tych bloków politycznych, no ale nie ma co już nad tym Hołownią pastwić, nad jego przeszłością. Przejdźmy do tego, jak jest teraz. Hołownia ucieka z polskiej polityki, pisze Polsat News. Szymon Hołownia odchodzi. Polska 2050 w szoku. Proces rozkładu już się zaczął. Pisze natomiast Onet. Tak mówią nagłówki, a fakty nie są od nich odległe. Szymon Hołownia ogłosił, że aplikuje na funkcję wysokiego komisarza ONZ do spraw uchodźców i rezygnuje z wyborów na prezesa partii Polska 2050, które już czekają nas za kilka miesięcy. I tutaj też przetoczymy sobie kilka faktów. Szymon Hołownia został poparty przez prezydenta Karola Nawrockiego, też ze strony Donalda Tuska poszły słowa wsparcia, ze strony też ministra Sikorskiego, ze strony lewicy, to zależy od polityka, bo to różne komentarze były. Złośliwi mogliby powiedzieć, że wszyscy chcą się go pozbyć. Niemniej to też nie jest takie pewne. Żeby zostać wysokim komisarzem, trzeba być przez szefa ONZ Antonio Gutierreza najpierw wyznaczonym, a dopiero później jest głosowanie na tak i nie, a przy tym są też inni kandydaci z innych krajów. To nie jest powiedziane, że Polak musi absolutnie pełnić tę funkcję, zwłaszcza że jest z Europy inny, znacznie mocniejszy gracz i to jest Nils Annen, popierany przez Niemców, który został wystawiony przez niemiecką SPD, silną partię polityczną, która w tej chwili jest trochę w odwrocie w Niemczech, ale wiemy, że Niemcy w tych kluczowych sprawach potrafią grać wspólnie razem na wspólny interes, zwłaszcza, że to jest też partia, która niejednokrotnie z CDU współpracowała, więc tam nie ma tak wielkiej nienawiści między sobą, jak to wygląda w Polsce, więc ta opcja nie jest dla Szymona Hołowni pewna, że on tym wysokim komisarzem zostanie. Niemniej, jeśli bylibyście Państwo ciekawi mojej oceny, wydaje mi się, że jest to decyzja bardzo słuszna. Już był taki polityk, który dokonał takiego wymyku za granicę, był nim Donald Tusk i wyszedł z tego obronną ręką. W tej chwili Szymon Hołownia znajduje się w tragicznej sytuacji, jeśli chodzi o politykę partyjną. Jego partia jest w całkowitym odwrocie, potrzebuje jakiegoś odświeżenia, albo prawdopodobnie po prostu zniknie z polskiej sceny politycznej. Sam Szymon Hołownia też, jak już mówiłem, jest już bardziej memem, kimś, kto, tym marszałkiem promocyjnym, kimś, kto o nim mówi się już raczej w czasie przeszłym, o jego minionych sukcesach i minionych czasach świetności, a nie traktuje się go jak jakiś punkt odniesienia, więc taki wymyk, żeby nadal piastować jakąś ważną polityczną funkcję, ale taką, która nie wymaga głosowania powszechnego Polaków, wydaje się naprawdę całkiem niezłym ruchem, całkiem niezłym posunięciem politycznym, a być może będzie szykowało grunt pod to, żeby gdy już trochę atmosfera opadnie, gdy zmienią się trochę nastroje polityczne, by Szymon Hołownia mógł sobie po prostu do polityki wrócić, niczym Donald Tusk niegdyś na białym koniu, jak to sobie żartowano. Pytanie, kto zastąpi Szymona Hołownię, i pojawiają się dwa główne typy w komentarzach ekspertów, ale też takiej debacie pomiędzy politykami Polski 2050 w ich narracji publicznej. Może zastąpić go Ryszard Petru, który wprost powiedział, że będzie ubiegał się o to miejsce, że nada Polsce 2050 jej dawny blask, że zrobi z niej taką partię liberalną, ekspercką, że to będzie właśnie taki nowy kierunek tej partii, którą, taka nowoczesna 2.0, tutaj porównania są aż nadto widoczne, bo nawet lider miałby być ten sam. I on zaczął krytykować też potencjalną inną przewodniczącą, bo wcześniej, zanim Ryszard Petru ogłosił się, że ma zamiar kandydować na to stanowisko, to
media antycypowały, dyskutowały na ten temat, że może to być pani Pełczyńska-Nałęcz, czyli kandydatka na wicepremiera, zgłoszona przez Polskę 2050 jako potencjalny wicepremier z jej ramienia. Warto też dodać, że wygrała tę nominację minimalnie, ponad 2 głosami z panią Hennig-Kloską, która właśnie z tego lewicowego skrzydła Polski 2050. Moim zdaniem bardzo dobrze skomentował to Sławomir Mencen, powiedział, że jeśli Hennig-Kloska przegrywa walkę o fotel wicepremiera z ramienia jakiejś partii, która de facto jest też walką prawdopodobnie o przywództwo w niej, no to ta partia na nic lepszego nie zasługuje, bo o Hennig-Klosce można mówić bardzo wiele, ale na pewno nie to, że jest ona kimś, kto może pociągnąć skutecznie partię polityczną i prowadzić ją ku jakiejś dawnej świetności, jak to Ryszard Petru powiedział. Swoją drogą zabawne jest mówić o dawnej świetności partii, która istnieje zaledwie kilka lat. No ale kończmy żarty. Pani Pełczyńska-Nałęcz jest najlepiej ocenianym w tej chwili przez komentatorów politykiem z Polski 2050. Jest ministrem, jest osobą, która bardzo konsekwentnie realizuje różne zadania, no i jest po prostu traktowany jako ktoś, kto zna się na swojej robocie i ma taki nieco ekspercki, korporacyjny sznyt. Więc wydaje mi się, że tutaj to będzie zderzenie pomiędzy taką wizją Polski 2050 jako drugiej nowoczesnej, czyli wizji Ryszarda Petru, i powrotu do tych rzeczywistych korzeni, czyli Polski 2050 jako partię, która stara się przedstawiać jako taką partię właśnie ekspercką, jako partię, która przedstawia jakieś rozwiązania bardziej społeczne, może trochę nawet konkuruje z lewicą na niektóre tego typu rozwiązania i wydaje mi się, że dla Polski 2050 lepszym rozwiązaniem byłaby właśnie pani Pełczyńska-Nałęcz, bo po pierwsze ma ona znacznie lepszą prasę, a po drugie trudno mi sobie wyobrazić, żeby Polska 2050 mogła konkurować skutecznie o liberalnego gospodarczo wyborcę, czy to z Koalicją Obywatelską, czy to z Konfederacją. Po prostu to jest też pewien rynek wyborców ograniczony i wydaje mi się, że jest raczej, że sezon na łowienie tu już jest dawno zamknięty i bardzo trudno byłoby odzyskać tych wyborców. Wydaje mi się, że warto jeszcze przypatrzeć się temu, w jaki sposób spadało zaufanie do Szymona Hołowni, ponieważ jeszcze sprawdziłem sobie, jak to wyglądało rok temu. Szymon Hołownia, jak już zresztą wspominałem, był jednym z najpopularniejszych, cieszących się największą popularnością i zaufaniem polityków. W lipcu 2024 roku to było aż 48%, był on wówczas drugim w tym rankingu Cebosu. Znacie Państwo te rankingi, często je też przytaczamy w naszych podsumowaniach politycznych tygodnia. A już w najnowszym rankingu 2025 roku na wrzesień, no jest on znacznie niżej, ma on jedynie 38 i znajduje się ledwo nad Adrianem Zandbergiem, gdzieś no cały czas w górnej, ale jednak połowie górnej stawki. Nad nim jest kolejno Rafał Trzaskowski, Sławomir Mencen, Krzysztof Bosak, Radosław Sikorski, Władysław Kosiniak-Kamysz i na górze Karol Nawrocki, który cieszy się aktualnie najwyższym pozytywnym stosunkiem Polaków jako polityk. Ponadto upadek Szymona Hołowni zbiega się, co myślę, że jest interesującym zjawiskiem, z rosnącym zainteresowaniem dla Krzysztofa Bosaka i Adriana Zandberga. I dlaczego mówię o tych właśnie politykach? Ponieważ wydaje mi się, że jest to dobry znak dla polskiej sceny politycznej, ponieważ oznacza, że Polacy coraz bardziej chcą bardziej konkretnej debaty politycznej, bardziej ideowej debaty politycznej, no bo nie oszukujmy się, wiemy, co w takich pryncypialnych tematach kluczowych czego możemy spodziewać się po Adrianie Zandbergu czy Krzysztofie Bosaku, a u Szymona Hołowni, no to jak już wspominałem, jak już przytaczałem, czasami te zdania są kolosalnie od siebie odmienne, wobec czego no, czasami po prostu nie wiadomo, jakie Polska 2050 ma poglądy na daną kwestię, ponieważ jest to konglomerat różnych, czy to spadochroniarzy z Koalicji Obywatelskiej, liberałów, lewicowców, tak naprawdę nie wiadomo, kto tę partię do końca tworzy. Więc wydaje mi się, że polityka przechodzi teraz na wektor taki bardziej ideowy i właśnie zainteresowanie, czy wzrost w ogóle popularności takich polityków pryncypialnie prawicowych i pryncypialnie lewicowych, jak Adrian Zandberg i Krzysztof Bosak, jest dla polskiej polityki
czymś po prostu pozytywnym. No i wszyscy zadają sobie teraz pytanie, co z posłami Polski 2050, co z polskim centroliberalizmem, czy powstanie kolejna nowoczesna, łamane na Polska 2050, czy szalupą dla uciekinierów z partii Hołowni będzie na przykład nowa partia Trzaskowskiego, o której teraz bardzo dużo osób mówi, bo mówi się o tym, że Trzaskowski został, i to widać zresztą, został odsunięty od tego głównego stołu Koalicji Obywatelskiej, więc może będzie zakładał jakąś nową partię. Przeciwnicy tego pomysłu, w sensie ludzie, którzy uważają, że nie, że się temu sprzeciwiają, ale uważają, że jest to mało prawdopodobne, no podkreślają słomiany zapał Rafała Trzaskowskiego i mówi się, że on nie miałby po prostu ochoty, by coś takiego zrobić, ale z drugiej strony pytanie, czy taka partia mogłaby mieć jakiś sens, mogłaby zdobyć jakiś elektorat, zdobyć serca wyborców. Trudno powiedzieć z racji na to, że w tej chwili mówi się dużo o tym, że powstają te partie sezonowe, one są na chwilę, że był Twój Ruch Palikota, była Nowoczesna, chwilę był Kukiz trochę z innego skrzydła, była Polska 2050 i pytanie, na ile wyborcy będą chcieli utożsamić się z partią, która będzie już z góry określana jako partia sezonowa, która za chwilę się skończy i która tak naprawdę jest tylko czymś niepotrzebnym albo stworzonym na potrzebę jednych wyborów. Pytanie w ogóle, czy na polskiej scenie jest miejsce na tego typu twór polityczny, czy polska scena polityczna potrzebuje takiego centroliberalnego tworu? Myślę, że jest prosta odpowiedź na to, kto go potrzebuje i jest na pewno Donald Tusk. Koalicja Obywatelska w tej chwili nie ma zdolności koalicyjnej, w sensie partie, które mogłyby być potencjalnymi koalicjantami Koalicji Obywatelskiej, nie dają jej większości. Gdyby wybory odbyły się dzisiaj, wszelkie sondaże pokazują, że Donald Tusk straciłby po prostu władzę, na co z pewnością nie chce sobie pozwolić. Więc stworzenie takiej partii centroliberalnej, na przykład partii Trzaskowskiego, która pewnie, nie wiem, zawiązałaby jakiś sojusz z Polską 2050 albo odrodzenie jakiejś Polski 2050 z nowymi liderami, może byłoby taką szansą, tylko właśnie to są pobożne marzenia Donalda Tuska. Wiemy z poezji, że nic dwa razy się nie zdarza i pytanie, czy polscy wyborcy byliby w stanie nabrać się ponownie na taki wydmuszkowy twór, który miałby tylko i wyłącznie zbliżyć Donalda Tuska do władzy? Czy polscy wyborcy byliby w stanie zagłosować znów na tak niejednoznaczny, na tak twór o niepewnym szyldzie, który nie wiadomo nawet, czy przetrwa całą kadencję rządów, jednocześnie tak niewyrazisty w wielu kwestiach? Trudno powiedzieć, mamy jeszcze 2 lata, w tej chwili sytuacja polityczna dla Konfederacji wydaje się najbardziej komfortowa i wygląda, że to ona przekonała do siebie również to centrum, które sprawia wrażenie, jakby zaczęła na nie bardziej wpływać i je powoli kształtować tę prawą stronę, a sytuacja polityczna wydaje się ku temu jak najbardziej sprzyjająca, no bo przecież trwająca przez ostatnie miesiące sytuacja z imigrantami, wiele protestów, dziesiątki tych protestów organizowanych pod hasłami Polska dla Polaków, na których politycy Konfederacji w znacznej mierze byli, wiele z nich organizowali, był ten jeden dzień, kiedy zorganizowali, jeśli nie mylę, w 80 miastach i to też miastach powiatowych, no bo nie mamy 80 dużych miast w Polsce, więc to jest duży sukces i w tej chwili Konfederacja jest w pewnym gazie. Ponadto mamy rywalizację na lewicy, jest partia Razem, jest Lewica, ta od Czarzastego, które z sobą konkurują i też są bardzo aktywne, bo wiedzą, że walczą o niewielką grupę wyborców mimo wszystko w Polsce, więc te partie też są bardzo aktywne i nie chcą oddać na tę lewą stronę nikogo, żadnego wyborcy. No jest jeszcze PSL, który w zasadzie nie wiadomo, co ze sobą teraz zrobi. Pytanie, czy wystartuje samodzielnie? Kosiniak-Kamysz jako osoba zbiera cały czas, mimo wszystko, pozytywne opinie. Kosiniak-Kamysz zbiera, widzimy też w tych sondażach, które przytoczyłem, sondażach zaufania, że Kosiniak-Kamysz, jeśli chodzi o poziom zaufania do niego, no to wykazuje wysoki poziom,
ale ten wysoki poziom zaufania nie przekłada się na wysoki poziom poparcia. Więc jeśli chodzi o Kosiniaka-Kamysza i PSL, tu możemy wróżyć niestety dla PSL-u chyba powolne zbliżanie się do Koalicji Obywatelskiej i zostanie po prostu przez Koalicję Obywatelską wchłoniętym. No bo trudno znaleźć jakąś partię pivotalną, która mogłaby z PSL-em stworzyć jakąś koalicję, bo w tej chwili jedyną partią taką balansującą na progu wyborczym, poza Lewicą i Razem, które wydaje się, że są na tyle sprzeczne w programie z PSL-em, że nie powinny z nim wchodzić w koalicję, chociaż to się już zdarzyło, pamiętamy koalicję europejską, no ale to był jednak szeroki blok opozycyjny, a nie koalicja dwóch tworów, tam łatwiej się jednak rozmyć. No to jest korona Grzegorza Brauna i trudno mi wyobrazić sobie, że po pierwsze wyborcy Grzegorza Brauna zaakceptowaliby koalicję z ZSL-em, jak to oni często mówią, pogardliwie na PSL, z partią do bólu systemową, no, partia antysystemowa, tak się korona Grzegorza Brauna określa. Nie wydaje mi się, że byłaby zadowolona z tego jej elektorat czy jej działacze, z tego by wchodzić w jakiekolwiek konszachty, no, z partią, która jest definicją systemu, partią, która jest głęboko zakorzeniona w różnych spółkach, w różnych układach, partię, która tworzyła ten rząd, który tak krytykują, partię, która tworzyła jeszcze rząd przed PiS-em, również bardzo krytykowany, więc ta droga też wydaje się zamknięta. A z kolei jakieś pomniejsze partie na polskiej scenie politycznej w tej chwili chyba nie istnieją. Wiemy, że na przykład Marek Woch tam nieustannie próbuje z bezpartyjnych samorządowców cokolwiek wykrzesać, raczej to się nie przełoży też na coś większego, no chyba, że jakaś pomniejsza koalicja bezpartyjnych samorządowców z PSL-em, ale to też jest gra o marginalne wyniki. Wiemy, że Marek Woch dostał wyniki mniejsze niż 0,1%, jeśli się nie mylę, zatem też nie byłoby to mocne wzmocnienie dla PSL-u. Zatem możemy spodziewać się tego, że PSL w bliskiej przyszłości być może w końcu z polskiej sceny politycznej zniknie, ale raczej jak to z PSL-em, wiele razy już to wróżono i chyba w momentach nawet, kiedy to już było w zasadzie pewne, nigdy to się nie działo, więc i teraz prawdopodobnie możemy spodziewać się jakiegoś wymyku do Koalicji Obywatelskiej, jakiegoś połączenia, fuzji i tego, by PSL po prostu stał się częścią Koalicji Obywatelskiej. Zwłaszcza, że Koalicja Obywatelska, mimo tego, że rośnie cały czas niezadowolenie z jej rządów, to jej poparcie wcale nie spada. I to jest też interesujące zjawisko, ponieważ widzimy, że cały czas to poparcie dla Koalicji Obywatelskiej jest całkiem stabilne. W tej chwili Radosław Sikorski jest wystawiany jako ten gracz, który ma być jedną z twarzy, która ma w jakiś sposób prowadzić Koalicję Obywatelską, ma być tą pozytywną twarzą, na bardzo krótkiej ławce koalicji. Widzimy to i mówiliśmy też już o tym z Kacprem Kitą 2 tygodnie temu. Koalicja Obywatelska ma w tej chwili ogromny problem z krótką ławką i tym, że Donald Tusk nie lubi konkurencji u władzy. W tej chwili nawet Schetyna, człowiek, który prowadził tę partię pod nieobecność Tuska, miernie, bo miernie, ale jednak został odsunięty, został zepchnięty na dalszy plan. W tej chwili z Koalicją Obywatelską kojarzą się takie nazwiska jak pan Zębaczyński, którzy prowadzą tę słynną komisję, na której nie odnoszą większych skutków, a raczej dają się upokorzyć kolejnym politykom PiS-u, wcześniej Jarosławowi Kaczyńskiemu, teraz Zbigniew Ziobro, również obronną ręką z tej komisji Zębaczyńskiego i Sroki wyszedł bez właściwie większego uszczerbku, a przy tym jeszcze Zbigniew Ziobro niczym z czasów swojej tej politycznej świetności, czasów afery Rywina, zamieniając się miejscem, bo on przecież kiedyś był tym przesłuchującym, podbudował się tak jak wtedy, tak i teraz i odbił się trochę od tego politycznego dna, bo pokazał, że mimo choroby nadal jest sprawnym politykiem retorycznie i nadal potrafi wyprowadzać bardzo precyzyjne kontrataki, co było bardzo widoczne w trakcie tej komisji i widzieliśmy na przykład poruszanie afer, które działy się za rządów Platformy Obywatelskiej, o aferze na przykład Polnordu, w której zamieszani byli politycy związani z obozem Donalda Tuska, związani z Romanem Giertychem, więc w tej chwili ławka Platformy Obywatelskiej jest bardzo krótka, nie zapowiada się powstanie jakiegoś skutecznego
tworu koalicyjnego dla właśnie Donalda Tuska. Przy tym Lewica jest stale osłabiana poprzez Razem, które jest bardzo aktywne, Razem, które również dobrze wykorzystuje sytuację, która ma miejsce teraz w Izraelu, bo ona interesuje jednak Polaków, mimo że to nie dzieje się w Polsce. Na przykład teraz sytuacja z flotyllą, z tym jak Franek Sterczewski został zatrzymany przez państwo Izrael. O tym będzie osobny komentarz, nie chcę w to za bardzo wchodzić, ale chcę tylko podkreślić, jak partia Razem powoli buduje się jako ta siła, główna siła lewicowa w Polsce, swoim aktywizmem i swoim takim bardzo mrówczą pracą w bardzo niszowych, lewicowych kwestiach, zajmując bardzo jednoznaczne i pryncypialne wobec swoich idei stanowiska, tak pryncypialne, że są nawet w stanie współpracować z komunistami z Hiszpanii czy z Francji. To też zawsze warto podkreślić. Niemniej koalicjanci Tuska słabną, Polska 2050 raczej jest już politycznym trupem, chociaż oczywiście będziemy obserwować wybory, które mają tam miejsce. Zobaczymy, czy to będzie Pełczyńska-Nałęcz czy Petru. Dla Polski 2050 chyba lepszym wyborem będzie Pełczyńska-Nałęcz, ale też z jej niskim poziomem charyzmy oraz tym, że ona wcale nawet nie jest posłem, może być trudno i może też to doprowadzić do dezintegracji po prostu tej partii, odpływu posłów i całkowitego zakończenia tego projektu i być może Hołownia po prostu nie będzie miał nawet gdzie wracać, gdy już wróci z politycznej emerytury w ONZ-cie, jeśli w ogóle to stanowisko tam dostanie, a też tego nie wiemy. Dziękuję bardzo za wysłuchanie mojego komentarza, dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają, którzy są darczyńcami Nowego Ładu. To dzięki Wam możemy prowadzić takie analizy, możemy dyskutować, możemy wprowadzać młodych, ambitnych polskich patriotów do świata publicystyki, do świata myśli politycznej, do tego, by dzielić się z Wami naszą myślą, kierując się wartościami ponadczasowymi, chrześcijańskimi, narodowymi i tylko dzięki Wam i tylko dzięki Waszemu wsparciu Nowy Ład istnieje już od ponad 5 lat, bo niedawno mieliśmy kongres na nasze 5. urodziny. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, Rafał Buca, Nowy Ład.